Teraz idziemy kawałeczek dalej. Teraz idziemy kawałeczek dalej do bardzo ciekawego. Teraz idziemy kawałeczek dalej do bardzo ciekawej kamienicy, według mnie. Ma swoje tajemnice i na zewnątrz, i wewnątrz. A że mamy troszeczkę słońca, to właśnie korzystam z tego, żeby właśnie nagrać Wam to wszystko, właśnie w perspektywie słoneczka i tych kolorów i barw w końcu, które odzyskuje Hamburg. Miejmy nadzieję, że nie będzie nam szczędzić w tym okresie nie będzie nam szczędzić pogoda tego słońca, żeby to wszystko, co będę chciał Wam pokazać, żeby pokazać właśnie tak ładnie, kolorowo. Idziemy tam. Za chwileczkę się odzywam znów. To słońce teraz tak nisko dosyć operuje i ma takie bardzo mocne kontrasty, więc tutaj auto ISO i autofokus musi się, no fokus może mniej, ale barwy i nasycenie bieli musi się mocno napracować, ale myślę, że da radę. Tutaj już krzewy widzę, że już się powoli przykrzykowują pączki do puszczania. Czekam na moją malwę, która jest ekranem tam między blokami. Też wyznacznik wiosny piękny, bo wszystko jeszcze takie nie do końca zielone i nie do końca obfitnięte. Oczywiście krokusy i przewiśniegi już poszły, ale tam wtedy ta malwa różowa startuje. To słuchajcie, takie kwiaty ma jak bomba. Tadą! Wiedziałem, że znajdę tą malwę. Miałem jej zdjęcie w archiwum. Proszę, bardzo ładne drzewo. Mieszka sobie w takim osłoniętymi blokami, w takim placu, więc ma bardzo spokojnie, nie targa nią wiatr, ma dużo słońca i przez to daje takie piękne kwiaty, naprawdę. Baja. A ja tu się właśnie przechodzą naszymi dróżkami i tak dalej, więc oczywiście nie tylko Wilhelmsburg jest brzydki, opatulony tymi czteropiętrowymi blokami z czerwonymi, ale ma ciekawe uliczki. Zaraz Was odwrócę, pokażę Wam. A to właśnie jedna z takich ciekawszych uliczek z zabudowaniami, z domkami. Po prawej stronie są gdyby ktoś nie wiedział, po prawej stronie są domy te czteropiętrowe, które są widoczne od strony ulicy, dosyć charakterystyczne dla zabudowy Hamburga, a tu są już te mniejsze, takie, jakby to powiedzieć, czemu? Bardzo właśnie charakterystyczne też do zabudowy parter i piętro i poddasze. Bardzo dużo jest takich tutaj właśnie takich pseudobliźniaków stojących. No można je nazwać pseudobliźniakami? Można nazwać je pseudobliźniakami, więc tak to jest. Taka właśnie uliczka. Odwrócę się Wam. Tu był właśnie ten kościół. I tutaj mamy właśnie ciąg dalszy tej uliczki. Tam już do takiej główniejszej ulicy jest. Tutaj po prawej był jakiś duży sklep. Jak tu przyjechałem, był taki 1001 drobiazgów, jakby to nazwać. Mieli tu wszystko, od żarówki, sznurek, śrubkę można było kupić. Teraz to zmienili. Jest tu niby przedszkole, jest napisane Kita Genius. No okej. Za tym jest kolejny kościółek, ale to już jest kościółek, jaki? To był kościółek chyba tych zielonoświątkowców. Chyba tak, zielonoświątkowców, tak. Troszkę mi ci rowerzyści tutaj w Hamburgu irytują. Już Wam tłumaczę dlaczego. Na ulicy dzwonią na Ciebie, na chodniku dzwonią na siebie. Oni są zmorą. I kierowców, i pieszych. Wsadzając dupę na rower, ci ludzie uważają się za całkowicie bezkarnych. Im wolno wszystko. Przepisy drogowe? Zapomnij. Czerwone światła? Zapomnij. Ktoś idzie sobie, utyka nawet na chodniku. Będą dzwonić, będą chamscy, będą na Ciebie najeżdżać. To chyba nie tak miało wyglądać, prawda? Ruch rowerowy ok, ale no nie w ten sposób. Dobra,
powoli się zbliżamy właśnie do tej kamienicy, o której będę zaraz opowiadać. Ale tam już będziemy się z patyka nagrywać. Chyba z patyka, chociaż zobaczę. Jeżeli uda mi się gimbalka tutaj zdyscyplinować, to będziemy gadać z gimbalka. Nie będzie trzeba się przekładać na patyk. Na razie, bo tutaj muszę stanąć w takim miejscu, żeby ludzie nie dostawali tego, co zawsze dostają, jak widzą telefon i gimbal w ręku. Tak więc jesteśmy na bardzo ciekawej, to znaczy na bardzo ciekawej kamienicy. Zaraz wam ją tutaj pokażę dookoła. Już wam pokazuję. Tutaj po prawej ona już się zaczyna. Jest bardzo duża. Są mieszkania bardzo duże. Ja ją wcześniej pokazywałem z zewnątrz. To jest główny dom. Tutaj mieszkał właściciel. Właściciel mieszkał tej kamienicy. Zaraz będziemy mówić resztę. Dalej oglądamy. Jesteśmy na takim placu. Ja ten plac pstryknę później, żeby wam pokazać, jak duży jest ten plac. I zaraz będziemy opowiadać. Plac jest dosyć spory, zaraz opowiem wam tajemnicę tego placu. Kamienica należała do właściciela, który mieszkał w tym domu, obok, po mojej prawej, co wam pokazywałem. Bardzo ciekawa rzecz. Właściciel tej kamienicy nie był, o dziwo, ani marynarzem, ani kapitanem statków. Z handlem morskim miał coś wspólnego, ale to nie było tak, jakby się chciało spodziewać i o całym Hamburgu mówić, że były to przyprawy, ciekawe rzeczy przywożone z zagranicy. Było to drewno. Było to drewno, a konkretnie był to heban. Heban, który, jak wiemy, że we wczesnej fazie obróbki jest buraczkowo-czerwony. Jest bardziej czerwony niż moja kurtka. Później nabiera tego charakterystycznego ciemnego brązowego koloru, który później zachowuje prawie do swojego końca. I właśnie handlarz tym drewnem właśnie zbudował tą kamienicę. Wiadomo wtedy, że zajmował główny segment tego domu, środek, zresztą z widokiem na kościół, zaraz to pokażę. To jest właśnie ten główny segment. Jak widzimy, główny segment tego domu głównego wychodzi na wprost kościoła. Zamierzone? Nie zamierzone? No, chyba zamierzone, co? Mała dygresja. No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. Mała dygresja. Przypomnę wam, że całym tematem vlogowania, youtubowania zająłem się dopiero od września, kiedy zacząłem swoje pierwsze materiały nagrywać. Chodziłem dosyć pustymi ulicami i zjawisko obecnych ludzi na ulicy i tych właśnie spojrzeń było mi obce. Teraz się tego uczę. No niestety, żyję między ludźmi, muszę tego się nauczyć. No, przyznaję, jestem bardzo mieszczuchem. Jestem bardzo mieszczuchem, więc prawie 100%. Żeby tak do końca nie było, lubię wieś, lubię tereny poza miastem, lubię oczywiście jeziora, lubię lasy, ale tak do życia powiem wam szczerze, że jestem mieszczuchem, 100% mieszczuchem jestem. Księżyc się wyższy. Jestem 100% mieszczuchem. Tutaj za mną jest brama wjazdowa od strony portu, bo za mną tam dalej jest kanał i towary,
artykuły takie potrzebne do życia tego osiedla, do życia tej kamienicy były przywożone stamtąd. Ciekawa rzecz wam pokażę. Ciekawostka. Ciekawa rzecz. Tutaj jest taka klapka. Nie chcę wchodzić, bo echo mi się tutaj zrobi w środku. Tu jest taka klapka. Bardzo długo mi zastanawiało, do czego służyła ta klapka. Towary nią wciągano, no ale taka mała dosyć ta klapka jest, prawda? Wiecie co? Okazało się, że ta klapka to było nic innego, jak to było siano. Tamtędy siano zrzucano dla koni, które tutaj transportowały te towary właśnie z nadkanału tutaj. I sianko, tam to taki karmnik dla koników był, no sianko tam zrzucano, że nie wiem, no taka i tak to wyglądało. Więc tutaj mamy tą bramę wjazdową. Teraz odwrócę się na plac. Zobaczcie, ten plac jest bardzo duży. W tej kamienicy jest bardzo duży. Widziałem wiele takich kamienicy i ten plac nie był aż taki duży. Zaraz wam powiem, tutaj skieruję specjalnie kamerę, ponieważ ten plac kryje pewną tajemnicę. Gołąb, idź! Ten plac skrywa pewną tajemnicę i to na taką skalę wam powiem, że dosyć niespotykaną. A więc tak, ulica Weringstrasse, w tamtą stronę jest do mnie. Kościół, już pokazywałem, Weringstrasse dalej się ciągnie do szpitala Grossand. No i za mną oczywiście ta cała ciekawa kamienica z tym właśnie ciekawym tutaj jakimś takim czymś. Zobaczcie, takie coś. To już swój kształt zmieniło. Kiedy ja tu przyjechałem, to wyglądało inaczej. Zaraz będę tłumaczył, co to wyglądało i co to było. Należy w tym miejscu dokończyć opowieść, historię o supermotorek za mną będzie jechał. Fajnie. Należy dokończyć historię o właścicielu tej kamienicy. Jak widać, nawet miasto nie posiada zbyt dużo informacji. Był to, wiadomo, kupiec, sprowadzał bardzo drogie drewno, jak na tamte czasy, heban. Bardzo pożądane drewno na meble, bardzo trwałe i charakterystyczne. Tylko tak jak przypomniałem, one we wczesnej fazie swojej obróbki było buraczkowo-czerwone. Rote, po niemiecku rote czerwone, prawda? I to się nazywała czerwona kamienica. Czerwona kamienica. Później, oczywiście, jak to zawsze podkreślam, kreatywni Niemcy nazwali od tego Rote wszystko. Następne domy się nazywały Rote Haus, Rote Bauhaus. Później, co tu jeszcze było? Rote Strasse jest, Rote Baustrasse jest też. Więc tego Rote było tutaj dużo, więc tego tu zabarwienie tym właśnie nazewnictwem koloru czerwonego Rote było dużo, przedużo. Co by tukolwiek nie nazwać, Rote było później właśnie kopiowane stąd właśnie z tej czerwonej kamienicy. I właśnie ta kamienica wzięła swoją właśnie nazwę od tego czerwonego drewna hebanowego, czerwono-buraczkowego, które było w pierwszej fazie produkcji, tak? Później różnie się potoczyły historia tego właściciela tej kamienicy. Była tam oczywiście, jak w dynastii, tragedia rodzinna, były konflikty. Kamienica też przed wojną przechodziła z rąk do rąk po to, żeby później stać się własnością miasta dzielnicy Wilhelmsburg i powstały tu po prostu mieszkania komunalne. Nie odnaleziono jakichś bezpośrednich spadkobierców ani właścicieli tego, więc pozostało to w rękach miasta, w rękach dzielnicy, więc no, po prostu żadna taka ciekawa historia.
Nie ma żadnych sporów, nawet zajrzałem do własności gruntów i nieruchomości, więc nadal pozostaje w spisie własności miasta Hamburg i dzielnicy Wilhelmsburg, więc no taka żadna historia. Dobra, o co się opieram? Już przełączam kamerę. Słuchajcie, jak mówiłem, bogaty właściciel, bogata kamienica, droga, wielka, naprzeciwko od razu kościoła. Wszystko pożądane to, czego człowiek by pożądał. Więc co tu mogło powstać? Słuchajcie, tutaj wam podpowiem, że tutaj były wejścia. Tutaj, jeszcze widać, podejdźmy, pokażmy. Słuchajcie, tu jeszcze widać poręcz. Ta poręcz wchodzi jakby pod ziemię, pod nic. Tu był dach. I teraz wyobraźcie sobie, że tutaj właśnie było zejście po schodkach z jednej i z drugiej strony. Z jednej i z drugiej strony tu były jakieś takie kamienne obeliski, teraz to się tam zamieniło w cokolwiek. Nic to teraz nie przypomina. I teraz sobie wyobraźcie. Te schodki prowadziły, wiecie do czego? Prowadziły do łaźni. Tak. Właśnie właściciel tej kamienicy tu pod spodem, i to była bardzo duża łaźnia. Wiem to już od bardzo starego mieszkańca tej dzielnicy, który zmarł, ale przekazał mi te informacje. Nie ma ich w informatorach turystycznych, ale on nawet z tego korzystał. Były tu przede wszystkim gorące łaźnie, w których były te tak zwane łaźnie parowe i były też gorące takie wielkie wanny. Były oczywiście też naturalne były natryski, z których można było korzystać jak po prostu ze prysznica. Słuchajcie, o dziwo właściciel tych łaźni, tych podziemnych kompleksu czyszczeniowo-obróbkowego. Tu też widzicie poręcz, widzicie? Ta poręcz schodzi pod ziemię. Tu były schody. Dlaczego schodów nie ma? Jest płasko? No, dlaczego? Podpowiedź wizualna. No właśnie, podpowiedź wizualna, co? Po prostu bardzo często tutaj stali bywalcy, koneserzy procentowych trunków spadali po tych schodach na dół, robili sobie krzywdę i bardzo często tutaj po nich musiała karetka przyjeżdżać i postanowiono to zabetonować, że po prostu bezpieczniej dla nich będzie, kiedy będzie płasko i po prostu jest tak jak jest, prawda? Na płaskim jak sobie ktoś krzywdę zrobi, to już jego problem. Gorzej jak ktoś spadnie po schodach, to zawsze pada pytanie, kto jest właścicielem schodów, prawda? Bo od kogoś można odszkodowanie wyciągnąć. Tak więc już wiecie, co tu było. Przypomnę wam, że póki jeszcze właśnie to funkcjonowało i to miało swoje ręce i nogi, było to całkowicie za darmo. Mieszkańcy mogli przychodzić, korzystać z tego. No wiadomo, w tamtych czasach oczywiście mieli jakieś w domu podstawową wodę zimną z kranu, jeżeli było ich na to stać oczywiście. I oczywiście zimna wanna, ewentualnie podgrzana. A tutaj, proszę, parowa ciepła woda, dostępna praktycznie przez cały czas dla mieszkańców. Funkcjonowało to jeszcze do początku II wojny światowej. Później już jak tutaj weszły te nastroje takie, wiemy jakie, zróżnicowane. Wtedy już tam były pierwsze zamknięcia. W czasie II wojny światowej oczywiście to przestało funkcjonować. Bardzo duży bunkier, który pokażę mi kiedyś tam, może foto teraz wrzucę. Był bunkrem dla ludności cywilnej. Oczywiście to też spełniało jakąś rolę właśnie schronu podczas nalotów, więc
no tylko taką miało to historię. Później oczywiście jak już odbudowano wszystko, stabilizowano, nigdy to już nie wróciło do swojej świetności, pozostało w takiej postaci, jakiej jest teraz. To widzimy, było długo zamknięte. W informatorach turystycznych w ogóle nie było wzmianki o tym. Teraz schody już wyprostowane, żeby stali bywalcy nie fikali tam na głowę i sobie nie robili krzywdy. Właśnie niedaleko domu taka ciekawostka. Mam ich jeszcze parę, ale ze względu na to, że na ten tunel, stary tunel pod Elbą się bardzo przygotowałem, chcę to pojechać i chcę to nagrać. Turystyczny sezon jeszcze nie ruszył pełną parą, więc autobusem się tak średnio tam dostanę, więc zostaje mi rolka. Mój rower odpoczywa teraz w Polsce. Szkoda, ale no, zobaczymy tą rolkę. No, powiem Wam, że no, nie jest to takie aż tanie. Młodzież korzysta z tego, bardzo dużo jeździ, ale dosłownie to jest na minutę wyliczone, ponieważ na minutę czasu taka rolka to jest około 20 centów, a z tego co ja tam zauważyłem, do tego tunelu, żebym chciał dostać, to jest wyliczone na około od 12 do 15 minut, co mniej więcej wychodzi jakieś 4 do 5,5 euro, prawda? W jedną stronę tylko. Czyli zabawa tam i z powrotem, koszt około 10-12 euro. Okej, może się z tym... Nie, no na pewno się zmierzę, ale muszę spróbować, bo jeżeli mam sobie zęby wybić, to wolę zęby wybić tutaj na miejscu, niż tam samemu w porcie, bo tam nikt mi nie udzieli pomocy, tutaj może ktoś zadzwoni. Jak będą zęby leżały tam, a Maciek będzie leżał tam, no to wtedy może ktoś pomoże. Dobra, dziękuję. Na dzisiaj to wszystko. Cześć. 7 marca, 19 stopni. Chciałem się z tym z Wami podzielić. To mówię, gimbal za 130 euro, kontra patyk za 8,90. Cholera. Ale to jest właśnie to, kiedy nie ma instrukcji po polsku i musimy się skupić na instrukcji po wszelkiego rodzaju innych językach niż naszym polskim cywilizowanym. Kiedy włączamy transkrypcję z języka chińskiego, no to wtedy mam wrażenie, że kupiłem grilla elektrycznego, a nie gimbala. Tradycyjnie dorzucę obrazek z mojego placu, konkretnie Stubenplacu, z przepiękną restauracją Pauza, która przychodzi swój renesans ze względu na to, że już chcieli ją zamknąć, ktoś ją kupił. Kiedyś to był bar czynny 24 godziny na dobę. Dzisiaj to różnie bywa, chyba zależy od dnia tygodnia. Chyba w weekendy jest otwarty, bo widzę po światłach w nocy, jak się świecą. Tu piękna ta coś, daszek. On bardzo w wielu miejscach figuruje. Bardzo charakterystyczna czerwona zabudowa hamburska, domów prawie czteropiętrowych. Pocieszne socjale, które się bardzo cieszą z nadchodzącego ciepła i niedawno wypłaconych zasiłków, więc dzisiaj mamy tutaj no, wesoło i kolorowo. Tak więc brakuje mi tylko zooma tutaj. Wiecie co? Gdyby na tym patyku był zoom, to by był super patyk, który mogę włączać i wyłączać zdalnie. Takie mamy teraz patyki mądre. Jeszcze zoom na tym był patyku. Kurza morda. Okazałoby się, że 130 euro w błoto wydałem. Chociaż firma DJI bardzo mnie kocha, ja kocham firmę DJI i myślę, że nasza współpraca tutaj dalej się posunie, ponieważ zostałem ich liderem wśród komentujących i zdobywających nagrody. Będę tą znajomość i współpracę kontynuował. Ma Restream
ze Stanów Zjednoczonych, a konkretnie z Teksasu. Oni jednak to ludzie mają jaja i charakter. Już w ostatnim wam materiale o tym mówiłem, jak się pięknie zachowała. Musiałem się z nią przeprosić i zacząć nagrywać materiały, ponieważ dostałem cały pakiet, za który kiedyś trzeba było płacić. W ramach tego nie to, że rekompensaty, ale za to, że utraciłem materiał, dali mi znowu pełen pakiet na parę miesięcy do testowania. Poszli dalej. Co zrobili? Zaproponowali mi, że jeżeli wrócę w to samo miejsce, znów nagram materiał na streaming zrobię w oparciu o ich platformę, zapłacą mi koszta podróży zwrócą. A, już to będzie 40 euro, ale nie mieć 40 euro. Echo. Pod dachem jestem. Zaraz będziemy straszyć kolegę kamerą. Oczywiście patrzymy w lewo, tak jak nas w harcerstwie uczyli. W prawo. Piękny motorower. Super. Tam kolegę zaraz postraszymy kamerą. Oczywiście go wytniemy albo go tam zacieniujemy, jak będzie chciał. Dzień dobry panu. Tutaj jest Mustafa Madein, samochód. O, a jestem na dużym powiększeniu. Dobra, idziemy teraz wariatów wystraszczyć w kiosku telefonem. Okej. Dzień dobry. A, dzisiaj młodzież. Cześć młodzież. Tam się patrzy kamera, Kupman. Zesrani.